swój wzrok na Jezusa, jak wielki tej twarzy jest żal. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet w blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż. On ciężary zdejmie twe, ulży ci, tylko wierz i do Niego się zbliż. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy staczasz z ciemnością swój bój. On królestwo grzechu zwyciężył już, w nim światłości i mocy jest strój. Zwróć swój wzrok na Jezusa, bo wkrótce zabierze nas stąd. Wtedy zabrzmi chwały triumfu hymn, a Ty pójdziesz szczęśliwy już stąd.
Welcome, ladies and gentlemen, to Amazing Discoveries. Witam Panów i Panie na wykładach Niesamowite odkrycia. And our opening program today is Egypt. Dzisiejszy program pierwszy jest w Egipcie. Better translate, I've forgotten what the subtitle is. Niesamowite odkrycia, Egipt. Let me tell you a little story before we start. Pozwólcie, że powiem wam małą historię na początku. Because this series is 2 weeks. Ta seria wykładów będzie trwała 2 tygodnie. 13 sessions. 13 wykładów. I've done my best to reduce the material to allow for translation. Ja zredukowałem mój materiał, żeby po prostu to było możliwe, abym mógł to przetłumaczyć. But we've got a lot of exciting material to share together. Mamy niesamowite, bardzo wiele materiału ekscytującego, aby podzielić się z wami. All right, so here's my little story. A tu jest moja taka krótka historia. A certain pastor was appointed to a new church. Jeden z pastorów został przeznaczony do jednego małego kościoła. So he put advertising around the town. I on rozrzucił ogłoszenia wokół miasta, telling people the date he would give his opening address. I on po prostu powiedział, że daje adres otwarty. Well, the day came. Ten czas przyszedł, aby przyszli po ten adres. And he turned up to the church. Przyszedł do kościoła. And there was only one old farmer sitting in the church. I przyszedł tylko jeden stary rolnik na to spotkanie. Well, he thought, obviously people they forgot that this is the time they should be here. Pomyślał sobie, pewnie zapomnieli o tym, co ogłaszałem, i nie przyszli. He went down to the farmer and he said to him, usiadł obok tego farmera i usiadł obok niego. Why don't you, I won't do my opening address. No one's here. You go home and we'll come back next week when everyone is here. Powiedział do niego, wiesz co, mówię, może sobie tak porozmawiamy chwileczkę tutaj, wiesz co, może wszyscy zapomnieli, może tak idź do domu, następnego tygodnia może ludziom się to przypomnie i będziemy mieli spotkanie. And so the old farmer looked him up and down. Ale ten farmer popatrzył na niego and he said, listen, young man. I powiedział, słuchaj, młody człowieku, when I go down to feed the chickens, kiedy ja idę karmić moje kury, with a bucket full of feed, że mam całe wiaderko jedzenia, and only one chicken turns up, i jedna kura tylko przyjdzie, aby zjeść, I still give him a feed. Ja dalej ją nakarmię. Well, he thought, well, okay. No dobrze. I'll give my message, at least I can practice it. Powiedział, no dobrze, to ja powiem te moje przesłanie, co najmniej będę praktykował. So he gave his message and it took nearly an hour and a half, nearly 2 hours. Wiecie, zaczął kazać i zabrało mu to około 1,5 godziny. And he come down to the old farmer. No przyszedł do tego farmera. And he said, well, how did I do? I powiedział, no jak mi poszło? And the old farmer looked him up and down. A ten farmer popatrzył na niego z góry na dół. And he said, listen, young fella. Powiedział, słuchaj, młody człowieku. When I go down to feed the chickens. Kiedy ja przychodzę karmić kury. With a bucket full of feed. Z całym wiaderkiem jedzenia dla nich. And only one chicken turns up for a feed. I jedna kura tylko przyjdzie, aby się najeść. I don't give him the whole bucket. Ja nie daję jej całego wiaderka. So, we don't want to give you the whole bucket today. My nie damy wam całego wiaderka dzisiaj. Translation is bad enough. Wiecie, tłumaczenie jest dosyć trudne. I wish I had the gift of tongues. Ja sobie życzę, abym miał ten talent, dar mówienia językami. But I promise you, if you can come along night by night. Ale obiecuję wam, że jak będziecie przychodzić wieczór po wieczorze. These 2 weeks will share some very thrilling and exciting material with you. Przez te 2 tygodnie będziemy się dzielić z wami z niesamowitym materiałem, bardzo ekscytującym. Well, this afternoon, dzisiaj wieczorem we want to visit one of the oldest civilizations on earth. Będziemy chcieli odwiedzić najstarszą cywilizację na świecie. The land of Egypt. Ziemię egipską. It's a land of massive pyramids. Ziemię potężnych piramid. Mighty pharaohs. Potężnych faraonów. A land where I saw amazing prophecies fulfilled. Ziemia, gdzie niesamowite proroctwa wypełniły się. A land where kings were gods and gods were kings. Gdzie królowie byli bogami, a bogowie królami. Now for centuries Egypt has been an archaeologist's paradise. Przez wieki, wiecie, Egipt był takim rajem dla archeologów. For after 4,000 years, its ruins and mighty temples still stand. Przez 4000 lat te ruiny i różnych świątyń dalej egzystują, stoją.
Now, Egypt is fascinating for many reasons. Wiecie, Egipt jest fascynujący z wielu powodów. Firstly, it's the oldest continually inhabited country in the world. Po pierwsze, jest to najdłużej zamieszkały skrawek ziemi po prostu w ogóle zamieszkały. Compared to any other nation, w porównaniu z jakimkolwiek innym narodem, Egypt has the longest line of kings in the world. Egipt ma najdłuższą linię królów na ziemi, na świecie. Now Egypt was old even when Christ was on the earth. Wiecie, Egipt już był stary, kiedy Jezus Chrystus był na ziemi. Now when you think of Egypt, Kiedy myślicie o Egipcie, what do you all think of? o czym myślicie? Pyramids. Yeah, you only said that because you saw it on the screen, right? Not only. Oczywiście piramidy. Very true. It's the pyramids. People go to Egypt to see the pyramids. To jest prawda. Ludzie jadą do Egiptu, aby zobaczyć piramidy. And you're right, of course, and that's why hundreds of thousands of tourists visit Egypt every year. Dlatego, że setki tysięcy ludzi każdego roku odwiedza Egipt. They've discovered some 77 pyramids in Egypt. Odkryto 77 piramid w Egipcie. And of course the most famous is, and the most largest pyramid, Najbardziej taka znana i największa piramida is this pyramid of Khufu of the 4th dynasty. to jest piramida, nazywa się Khufu czwartej dynastii. It's located on the Giza Plateau. Ona jest zlokalizowana na Giza, w takim płaszczyźnie. It's just on the outskirts of Cairo, Jest poza Kairem, on the west bank of the Nile. na zachodnim brzegu Nilu. It's one of the 7 wonders of the ancient world. Jest to jedna z siedmiu cudów świata, które istnieją. And it's the only one left. I to jedynie ona zachowała się. Now these 3 giant tombs, Wiecie, te 3 potężne grobowce, they were built by pharaohs Menkaure, Khafre and Khufu of the 4th dynasty. one zbudowane zostały to w języku greckim, albo po prostu egipskim Menko, Kefr i Khufu. Now a dynasty, of course, is where a throne remains in the family. Oczywiście dynastie, które tam rządziły, one zawsze pozostawały w rodzinie. And, passed down from father to son. I to wyglądało, że władza przechodziła z ojca na syna. Until some other ruler comes to power. Chyba że jakaś nowa linia królów nastała. And then starts a new dynasty. I nową dynastię rozpoczęli. And there are 31 dynasties in ancient Egypt. Było 31 dynastii w starożytnym Egipcie. And this covers about 1,800 years of history. I rządzili oni ponad 1800 lat. And this timing is according to the chronology that matches Bible history. I te prawda, obliczenia dokładnie pokrywają się z chronologią biblijną. That many scholars hold today. Gdzie wielu uczonych dzisiaj prawda, stwierdza to. Now these giant pyramids were built as tombs. Te gigantyczne piramidy to były praktycznie grobowce. Just to bury their god kings in. Aby po prostu tam pogrzebać swoich królów bogów. And they're the biggest gravestones you'll see anywhere on earth. Wiecie, to jest największe chyba kamienne cmentarze na świecie. The pyramid of Khufu is 4,000 years old. Ta piramida Khufu liczy około 4000 lat. And it has a base of about 13 acres. I ona została ustawiona na 13 akrach ziemi. It's one of the mightiest structures that has ever been raised by man. To jest największa konstrukcja budowlana, która kiedykolwiek została wybudowana przez człowieka. It dominates the landscape. Ona dominuje nad krajobrazem. And it defies the imagination. I po prostu ona pokazuje, jak potężną jest. Originally, it rose up 160 meters. Oryginalnie ona wynosiła 160 metrów wysokości. And it remained the tallest building in the world. Ona pozostawała najwyższą budowlą na świecie For over 3,000 years. Przez 3000 lat. It was only in the year 1300 w 1300 roku that the spires of the Lincoln Cathedral te wieże katedry Lincolna exceeded it in height. One po prostu były wyższe niż ta piramida. Now the base, it forms a perfect square. Wiecie, dolna część piramidy, ten fundament
była dokładnym kwadratem. Every side is exactly 230 meters in length. Każdy bok ma dokładnie, każda długość boku ma 230 metrów. And the sides are aligned due north, south, east and west. A linie, które, prawda, rozciągały się w kwadrat, dokładnie były wytyczone na północ, południe, wschód i zachód. And it's constructed so precisely Konstruktorzy byli tak dokładni, that no measurement is out more than 2 centimeters. Że pomiary nie były po prostu różne od siebie w tych, prawda, wymiarach 2 centymetry. Now it's estimated that the pyramid consists Oblicza się, że po prostu ile tych kamieni tam było? of 2,300,000 blocks of stone. Było tam 2,300,000 kamieni. Each of them averaging about 2.5 tons. Przeważnie 2,5 tony, And some of the inner stones around the tomb chamber a niektóre, prawda, takie szczególne kamienie, które były w tych szczególnych pomieszczeniach, granite blocks up to 15 tons in weight. mogły mieć nawet 15 ton. And the stone blocks inside the tomb chamber A te kamienne bloki w tych pomieszczeniach, w tym chamber, tych miejscach, gdzie miała być ta trumna, they're placed so accurately together one były tak dokładnie dopasowane do siebie, that in places you can't get neither a hair or a needle between the stones. kiedy były już na swoim miejscu, nie moglibyście tam wsunąć jakiegoś igły, czy jakiego kawałek papiera, czy cokolwiek, czy prawda, to jest włosa. Dziękuję. Now I want to give you an idea Chciałem wam coś zilustrować. how much stone was used in these 3 pyramids at Giza. Jak myślicie, ile kamieni potrzebowano, aby zbudować te trzy piramidy Giza? If the pyramid of Khufu was hollow, Gdyby, prawda, ta piramida Khufu była pusta, it could swallow up the great mosque of Cairo, ona by tam zmieściła wielki meczet w Kairze, St. Paul's Cathedral in London, katedrę świętego Pawła w Londynie, the Colosseum in Rome, Koloseum w Rzymie, St. Peter's Cathedral in Rome, katedra świętego Piotra w Rzymie, the Notre Dame Cathedral in Paris, katedra Notre Dame w Paryżu and still have room to shake in a few other buildings. i jeszcze by zostało miejsce na jeszcze kilka innych budynków. I mean, pictures don't do it justice. Te, prawda, obrazy nie oddają dokładnie wszystkiego. When you stand right next to the side of that great pyramid Kiedy stoicie obok tej wielkiej piramidy and you look up at it, i patrzycie przed siebie, you wonder how in all the earth could man build such a thing. zastanawiacie się, jak człowiek mógł zbudować taką budowlę. Now the pyramid builders, they were expert engineers. Konstruktorzy piramid byli ekspertami budowlanymi. And how they have built these incredible structures Jak oni wybudowali tą niesamowitą budowlę, has challenged the intellect of man for centuries. dzisiaj, prawda, współcześni zastanawiają się budowniczowie, jak oni to mogli zrobić. Now we now know that the workers use massive supply and construction ramps Dzisiaj wiemy, że oni używali takich masywnych ramp zaopatrzeniowych, that were built around the pyramid które budowali wokół piramidy, to move the stones from ground level up to their position. aby przetransportować te potężne kamienie z dołu do miejsca, gdzie powinny być. And without a doubt, I bez wątpliwości the ancient Egyptians starożytni Egipcjanie are some of the greatest builders of human history. byli największymi budowniczymi w historii świata. Now, on the pyramid, on the calf race pyramid, you can see at the top some limestone casing. Na tej piramidzie na czubku widzicie taką powłokę jakby. Now, this was once a glistening white limestone that encased the whole pyramid. Oryginalnie ona była pokryta właśnie taką pokrywą z wapna, która była biała. Indeed, every pyramid was encased with this white limestone. I każda piramida, jej czubek właśnie pokryty był właśnie taką powłoką białego wapna. You can just imagine how glorious this must have looked Możecie sobie wyobrazić, jak to wspaniale wyglądało, when they were first built. kiedy zostały ukończone te budowle. Now, I thought you would like me to go down and investigate the tomb chamber. Ja myślę, że jesteście ciekawi, żeby zobaczyć, co w środku tam jest w
w samym sercu piramidy. So I went inside this pyramid. You could see me. I'm crouched over. Wiecie, ja wchodzę do tej piramidy i widać, jak ja po prostu jestem pochylony. I mean, you go down about 50 meters. Idziesz około 50 metrów And you're bent right over like that. i musisz się pochylić bardzo. And every now and again you can stand up in a place. Kiedy chcecie podnieść się, Then you got to bend over and go further. idziecie dalej schyleni. And all this bending over, you know, my back wasn't too good. Wiecie, kiedy jesteście tacy zgięci, no plecy moje nie są najmocniejsze. And finally you come to the tomb chamber. I w końcu docieracie do środka, do tego pomieszczenia, gdzie ten sakrofag był. And you know what I saw in there after all that back-breaking climbing in? I wiecie, co ja tam po prostu zobaczyłem, kiedy dotarłem do tego miejsca? Nothing. Nic. Nothing at all inside the tomb chamber. Niczego tam nie zastałem w tym właśnie pomieszczeniu, gdzie powinien być sakrofag. All the pyramids of the pharaohs Wszystkie piramidy, gdzie faraonowie byli grzebani, were robbed by grave robbers, były okradzione przez złodziei, które okradali groby. except that of Tutankhamun. Z wyjątkiem grobu Tutanchamena. And we'll look at him in a minute. My zaraz do tego dojdziemy. Now, what about the lifestyle of the ancient Egyptians? A co jeśli chodzi o życie i styl życia w Egipcie? How did people live 4,000 years ago? Jak ludzie żyli 4000 lat temu w Egipcie? Well, everyday life in ancient Egypt Codzienne życie Egipcjan was in many respects extremely modern. Wiecie, z wielkim respektem można powiedzieć, że był bardzo nowoczesny. Do you know that in the tombs they found zip fasteners? W tych grobowcach znaleziono błyskawiczne zamki. Some people think they're modern. Niektórzy mówią, że my jesteśmy bardzo nowocześni. They go back 4,000 years. One były już 4000 lat temu. The Egyptian women were just like some ladies today. Egipskie kobiety wyglądały podobnie jak dzisiaj nasze. They like to show off their curves Wiecie, one lubiały pokazywać swoje kształty. by wearing skin-tight clothing. Ubierały takie obcisłe, prawda, ubranka. They made aromatic perfume. Mieli takie aromatyczne perfumy. The ladies had little nail scissors. Miały również małe nożyczki, aby dbać o paznokcie. And tweezers for plucking out any unwanted hair. I 500, aby po prostu usuwać niepotrzebne włosy. And they plucked their eyebrows. One kształtowały sobie brwi. They used colorful eyeshadow. One miały również, prawda, takie do kolorowania policzków rzeczy. And various shades of lipstick. I miały również różnego rodzaju szminki. They put makeup on. One po prostu robiły to, co nasze kobiety po prostu make-up, to znaczy no, dbały o siebie, nie? They painted their finger and toenails red. Wiecie, one malowały również paznokcie na czerwono i inne kolory. And they loved to wear jewelry. Wiecie, i kochały ubierać się w biżuterię. They found plenty of that in the tombs. Znaleziono wiele tych rzeczy w tych grobowcach. Well, I visited a place called the Pharaonic Village in Cairo. Ja odwiedziłem jedno miejsce w Kairze. And I was trying to get this girl to smile for me. Ja próbowałem zmusić tą dziewczynę, aby uśmiechnęła się do mnie. Well, I just said, please smile. I smiled at her and tried to, and I took about 10 photos and she looked like that. Wiecie, chciałem, żeby ona uśmiechnęła się, prosiłem ją, zrobiłem chyba z 10 zdjęć, a ona właśnie wyglądała tak. She just wouldn't smile. Nie chciała się uśmiechnąć. So at last I told her, A w końcu powiedziałem jej, you know what? wiesz co? You look as beautiful as Nefertiti. Ty wyglądasz co najmniej tak pięknie jak Nefertiti. And that made her smile. I ona się uśmiechnęła. And well it might. Yeah. Because Nefertiti, Nie było to, wiecie, dziwne, dlatego że Nefertiti, the wife of Pharaoh Akhenaten, była to żona faraona Ichnotona, was a very attractive lady. była bardzo atrakcyjną kobietą. If this bust of her is accurate. Jeżeli, prawda, to właśnie to jest dokładny obraz jej, jeśli to jest. It's in the East Berlin Museum. To możecie oglądać w berlińskim muzeum jej, prawda, jest jej obrazy. Now Nefertiti, no doubt, liked sitting in front of the mirror a long time. Bez wątpienia Nefertiti spędzała dużo czasu przed lustrem. She had a cosmetic box and she had a mirror and she was no hurry to leave. Ona miała, wiecie, takie pudełko z kosmetykami, miała lustro i tam poświęcała sporo czasu. Nothing has changed in 4,000 years, has it, gentlemen? Wiecie, kochani, nic się nie zmieniło od 4000 lat, nieprawdaż? Szczególnie panowie.
You know, in one tomb they found 15 different shades of lipstick. W jednym z grobowców znaleziono 15 rodzajów szminek, For the ladies to use in the afterlife. które, prawda, miały używać te kobiety po swojej śmierci, w tym drugim życiu. We think we're modern with all these things. A my myślimy, że my jesteśmy nowocześni w tym, prawda? But I think it's taken a long time for the modern world Ja myślę, że zabierze jeszcze sporo czasu w tym nowoczesnym świecie, to catch up with the ancient world. aby dogonić ten dawniejszy, starożytny świat. They had folding chairs Oni mieli składane krzesła and they excelled in the arts and the crafts. i oni byli bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o, prawda, sztukę malarską czy jeszcze inne rzeczy. Their textile industry was second to none. Excuse me, something here. Okay. Their textile industry was second to none. Kochani, wyroby tekstylne były jedne z najlepszych na świecie. Even the Bible speaks of the fine linen of Egypt. Nawet Biblia wspomina o tym wspaniałym linie Egiptu. And you know, they had surgeons Wiecie, oni też przeprowadzali operacje, who even performed basic skull operations. które nawet, jak się prawda, widzą, mogli operować czaszki głowy. The Edwin Smith papyrus Papirus Edwina Smith, that dates back to 1600 BC, on sięga XVI wieku przed Chrystusem. mentions several operational procedures. Ten zapis sprawozdaje o kilku operacjach On the head, they na actually głowę. they cut pieces of skull off, revealing the brain, Wiecie, oni otwierali czaszkę i robili operację na mózgu. and then they put the skull piece back in, I oni z powrotem wkładali ten brakujący, prawda, kawałek. and in the mummified remains, Pardon? in the mummified remains, I w tych mumiach, które odkryto, you could see that skull piece had grown back into the head. możecie widzieć właśnie rezultaty tej operacji. You know, in ancient Egypt, they even had umbrellas. W starożytnym Egipcie nawet mieli parasolki. Some of us probably use some today, bit of rain about. My używamy je, kiedy pada, prawda? But I tell you what, the Egyptians never used umbrellas for rain Wiecie, Egipcjanie nigdy nie używali parasolek, jeśli chodzi o deszcz, because it practically never rains in Egypt. dlatego, że tam nigdy nie pada. So they used their umbrellas not to keep the rain off, Oni używali parasolek nie, żeby deszcz, prawda, chronić się od deszczu, but the sun, ale od słońca, because it's unbearably hot. dlatego, że tam jest niesamowicie gorąco. You know, they invented a system of writing Oni zapoznali system pisowni, called hieroglyphics, które my znamy jako kalogryfy, and they wrote Kilogryphy. all over their tombs. i one wszędzie są, na wszystkich grobowcach. They wrote so much Oni tak bardzo narysowali ich, that we know more about what happened in ancient Egypt że my więcej wiemy na temat starożytnego Egiptu, 3,500 years ago, który istniał 3,5 tysiąca lat temu, than what happened, say, in Britain niż o tym, co się dzieje w Anglii. just 500 years ago. Działo się w Anglii 500 lat temu. Yet for centuries, Przez wieki. travelers and treasure hunters, Wiecie, podróżnicy i ci, którzy szukali jakichś skarbów, researchers and scholars poszukiwacze i naukowcy, who went down into Egypt którzy przybyli do Egiptu, could not read the mysterious writing on the walls and tombs. nie mogli czytać tego dziwnego pisma, które pokrywały wszystkie mury, grobowce i ściany. That is, until the discovery Aż do momentu, kiedy odkryto of the famous Rosetta Stone. niesamowity kamień z Rozety. Now in 1798, Napoleon Bonaparte, W 1798 roku Napoleon Bonaparte he invaded Egypt. najechał Egipt. His military invasion was not much of a success. Jego militarny, prawda, sukces był tam wątpliwy. But he did take with him Ale on wziął ze sobą 120 French scholars and artists 120 uczonych i artystów, to record what they saw. aby zapisywali to, co oni będą widzieć. And at a small village called Rosetta, I w małej wiosce, która nazywa się Rosetta, on the western delta of the Nile, na zachodniej części dopływu do Morza Nilu, his soldiers came across a black stone
that was trilingual. Jego żołnierze natrafili na kamień, taki, który był zapisany w 3 językach. It was made of black basalt. On był z bazaltu czarnego. As you can see, it was about just over a meter in height. On był około 1,20 m wysoki, about 700 millimeters in width, 70 cm szeroki, and nearly 300 millimeters thick. Prawie 30 cm gruby. It holds a very prominent place in the British Museum. On w tej chwili się znajduje w takim szczególnym miejscu w muzeum, prawda, brytyjskim. And by the way, the British Museum a tak naprawdę brytyjskie muzeum is the #1 tourist attraction in the UK. Jest pierwszym na liście muzeów w Anglii. About 7 million people visit that museum every year. Każdego roku odwiedza ich to muzeum 7 milionów ludzi. Now the stone was inscribed with the same text. Ten kamień był zapisany tym samym tekstem. It was written in Greek. Był po grecku. And the strange Egyptian hieroglyphs. Był tym dziwnym pismem hieroglificznym egipskim napisany. And then another Egyptian script called Demotic. I innym jeszcze językiem takim popularnym egipskim Demotic nazywał się. And it was mostly the French scholar Champollion. I francuski uczony Champollion, who worked from the known to the unknown, który po prostu pracował, po prostu nic nie wiedział na początku. For well over 20 years. Ponad 20 lat. He was able finally w końcu mógł to unlock the mystery of the hieroglyphs. Odgadnąć tą tajemnicę tego kamienia. And he emerged in 1822. I w 1822 roku. And he announced to an amazed world. On ogłosił ku zdziwieniu świata. That he could read the strange hieroglyphic writing. Że może czytać te dziwne pismo kaligraficzne. So now the discovery of the Rosetta Stone. Odkrycie tego kamienia z Rozety was really the beginning of modern Egyptology. Rozpoczęło tak zwaną nowoczesną archeologię Egiptu. And today Egyptologists can read. I dzisiaj archeolodzy mogą those strange hieroglyphs. Te dziwne pismo as clearly as you can read your morning newspaper. Czytać jak dzisiejszą poranną gazetę. Now, when I first visited Egypt back in 1995, kiedy odwiedziłem pierwszy raz Egipt w 1995 roku, I asked my guide here to show me zapytałem mojego przewodnika Sheni, where the ancient city of Memphis was. Gdzie jest te starożytne miasto Memphis? And he kindly showed me on the map. I on mi grzecznie pokazał na mapie. And he said, "Good news, Mark. We're going to go and have a look at it today." On powiedział: "Słuchaj, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Pójdziemy zobaczyć to miejsce." Now, when Memphis, it was once the proud capital of Egypt. Memphis był to jeden z takich dumnych, potężnych miast Egiptu. It's about 20 kilometers south of Cairo on the River Nile. Około 20 kilometrów na west, on the west, on the south. 20 kilometrów na południe od Kairu. And it was the capital of Egypt in the time of the biblical patriarchs. I to było te miasto bardzo było wtedy takie, wiecie, żywe za czasów biblijnych. So patriarchs like Abraham, Jacob and Joseph. Tacy patriarchowie jak prawda, Abraham, Jakub, prawda, Abraham, Jakub, Józef and Moses. I Mojżesz. They all knew Memphis as the capital of Egypt. Oni wszyscy wiedzieli, że Memphis jest stolicą Egiptu. It's where Egyptian history began. Tam się rozpoczęła historia Egiptu. It was founded by a man called Menes. On został odkryty przez Memis, jego nazwisko. And he was the first king of the first dynasty. To był pierwszy król tej pierwszej dynastii. He united Upper and Lower Egypt into one kingdom. On pojednał Dolny Egipt z Górnym Egiptem. And it was the greatest city in the world in its time. To było największe miasto świata w jego czasie. And it continued to be the capital of Egypt for over 500 years. I one było przez następne 500 lat stolicą Egiptu. It was known as the great temple city of Egypt. Znane było jako wielkie miasto świątynia. And I was looking forward to seeing the ruins of Memphis. I ja byłem ciekawy zobaczyć ruiny Memphis. Because down at Luxor, dlatego że poniżej Luxoru, the capital of Egypt during the 18th dynasty, który był świątynią, prawda, when? 18th. W 18 dynastii.
you have the greatest ancient temple ruins in the world. Tam były najwspanialsze, największe ruiny świątynne. And those previous few pictures are of that temple complex. I tam pokazują te poprzednie slajdy pokazują ruiny tych świątyń, kompleks ich. I expected at Memphis, Ja oczekiwałem w Memphis, the capital of Egypt during the powerful early dynasties, że te miasto, które było tak potężne w poprzedniej czwartej dynastii, to see more tremendous ruins. Zobaczyć jeszcze więcej niesamowitych ruin. Well, our guide took me out into this open field. Ten przewodnik mój zaprowadził mnie na to puste miejsce. And he said, take all the photos you want. Weź, zrób zdjęć ile chcesz. This is Memphis. To jest Memphis. Oh, you're joking. Ja powiedziałem, żartujesz chyba. Where's all the stuff? Gdzie wszystkie te rzeczy są? There should be temples here and statues of gods. Tu powinny być świątynie, powinny być posągi bogów. Great pharaohs. Wielcy faraonowie. There's nothing. Nie było nic. Memphis is gone. Memphis nie istnieje. There's hardly a trace of it anywhere. Wiecie, trudno w ogóle zobaczyć jakiekolwiek ślady jego. And one needs to ask the very obvious question. I musimy sobie zadać takie oczywiste pytanie. Where have all the idols, the images and the ruins of Memphis gone? Gdzie te bogowie, gdzie te ruiny, gdzie te miasto się podziało? Our guide took us into this small museum enclosure. Mój przewodnik zabrał mnie do takiego małego muzeum na boku. And he said, look, this is all that remains of the once proud capital. Powiedział, słuchaj, to jest właśnie co zostało z tego potężnego miasta. I mean, look at it. There's nothing to photograph. A ja mówię do niego, słuchaj, tu nie ma co sfotografować. Few broken old statues. Kilka połamanych jakichś, prawda, posągów. My travel companion here, mój przyjaciel, z którym żeśmy podróżowali, he's wondering just where in all the earth Memphis got up and went. on się zastanawiał, gdzie te wszystkie ruiny, wszystkie te świątynie się podziały. Now, to give to us something to look at, żeby cokolwiek zobaczyć, żeby było cokolwiek zobaczyć tam, they brought in this Sphinx of Queen Hatshepsut. oni tam przyciągnęli, prawda, z tego Sfinksa, który przedstawia królową Hatshepsut. It was discovered 120 kilometers away. Ona gdzieś tam była około 120 km z tego miejsca. But they brought it in here Oni ją tam po prostu przyciągnęli, to give to us something to look at. aby turyści mieli co zobaczyć. Because all the stone statues of the gods, Dlatego, że wszystkie kamienne te bogi, które były w tym mieście, all the statues of the god kings of Memphis, wszystkie te posągi tych królów bogów z Memphis, they're all gone. wszystko to zniknęło. Now there is one. I tu jest jeden. In a building nearby, you can see a massive statue of Ramesses II. W pobliżu tego miejsca jest budynek, gdzie jest wielki posąg, prawda, Ramzesa. King of the 19th dynasty. To był król XIX dynastii. And it's not surprising we should find a statue of Ramesses here. Wiecie, nie jest to żadną niespodzianką, że znaleźliśmy jego posąg. Ramesses erected statues of himself all over the country. Ramzes postawiał wokół całego Egiptu swoje posągi. In fact, he erected over 500 statues of himself. A w rzeczywistości on ustawił 500. All over Egypt. Wokół całego Egiptu. And he's known as history's most egotistical ruler. Wiecie, jest on znany z historii, że on był najbardziej egoistycznym rządcą. Do you know that Ramesses, Czy wiecie, że Ramzes he had 92 sons and 106 daughters? miał 92 synów i 106 córek. And if that doesn't make a man great, I don't know what does. Jeżeli to nie robi mężczyzny wielkim, to ja nie wiem, co może zrobić. Not all to the same wife, of course. Ale to nie było z jedną żoną oczywiście. Now, this is his lovely wife, Nefertari. A tu jest ta jego piękna żona Nefeteri. But notice her size next to the feet of Ramesses, her husband. Ale zobaczcie jej wielkość w porównaniu z jego nogą, Ramzesa nogą. I guess he's wanting everybody to know Ja myślę, że on chciał, żeby wszyscy wiedzieli, how important she is jak ważną ona jest compared to him. w porównaniu z nim. But Ramesses wouldn't have felt so proud Wiecie, Ramzes nie byłby tak dumny z siebie, if he knew what happened to his mummified body gdyby wiedział, co się stanie z jego ciałem zmumifikowanym. in relative recent history. Oczywiście w obecnej historii. You see, they wanted to ship the mummy of Ramesses Wiecie, uczeni chcieli po prostu przetransportować jego mumię over to London do Londynu, for some examinations po prostu, żeby przeegzaminować ją, sprawdzić,
that might help better preserve his remains. Czy nie potrzebuje lepszego zabezpieczenia na przyszłość? So they took his mummy down to the docks in Cairo. A więc oni przetransportowali jego mumię do portu w Kairze, To ship him off to London. żeby popłynęła do Londynu. Well, the clerk down at the docks Wiecie, urzędnicy, prawda, w porcie, had never shipped a mummy before, oni nigdy nie mieli transportu takiego jak mumia. and there was no category to record the shipment of a mummy. Wiecie, i nie było takiej kategorii, prawda, w transporcie, żeby zapisać, to jest mumia. So the closest category he could find was Najbliższą kategorią transportu, którego mogli jego zaklasyfikować, dried fish. to była sucha ryba. So the greatest pharaoh that ever lived Wiecie, ten największy faraon, który kiedykolwiek żył na ziemi, was shipped off to London as dried fish. został przetransportowany do Londynu jako sucha ryba. But the amazing truth is, Ale ta niesamowita prawda jest taka. the great Egyptian capital of Memphis is today gone. Dlaczego niesamowite miejsce po prostu nie istnieje więcej? Its images of stone are gone. Te wszystkie posągi znikły. The place is hardly worth a visit. Te miejsce jest po prostu trudne do zauważenia, do odwiedzenia. In the 7th century AD, W VII wieku naszej ery, when after the Arabs had conquered Egypt, kiedy Arabi po prostu pokonali Egipt, they took the stone from old Memphis oni wzięli wszystkie kamienne rzeczy z Memphis, to build Cairo. aby zbudować Kair. Whatever else is left of old Memphis Cokolwiek zostało w Memphis, is buried under tons of Nile soil, silt. zostało pogrzebane w tych piaskach, które, prawda, pokrywają ten teren, no i ten, wiecie, muł Nilu. Not much has been excavated, Niewiele zostało odkryte and very little of its original palaces or temples i wiele oryginalnych tych pałaców i, prawda, i świątyń have ever been found. nigdy nie zostały znalezione. Now, I couldn't help but be amazed at what I was seeing, Wiecie, byłem nie zdziwiony być tym, co zobaczyłem. because it reminded me of what one of the Bible prophets had to say. Dlatego, że to mi przypomniało, co biblijny prorok powiedział. And he wrote about Memphis during the glory of its power. Wiecie, był prorok, który prorokował na ich temat, kiedy Egipt był w wielkiej chwale. Listen to what he said. Zobaczcie, co on powiedział. Tak mówi Pan Bóg, zniszczę bożki i usunę posągi znów. Now, when that prediction was written, Kiedy ta przepowiednia była pisana, Memphis was still the capital of Lower Egypt. Memphis był stolicą Dolnego Egiptu. However, the prediction was literally fulfilled Proroctwo się literalnie wypełniło to the very letter. do ostatniej kropki. Amazing discoveries I put to you Te niesamowite odkrycia, które ja przedstawiam wam, are helping to confirm pomagają po prostu zrozumieć, the incredible writings of these Bible prophets. pomagają nam zrozumieć niesamowite proroctwa, które są w Biblii. Listen to what the Egyptologists wrote. Posłuchajcie, co mówi jeden z prawda, tych, którzy badają, prawda, te rzeczy, egiptolog. I to jest wszystko, co zostało z Memphis, najstarsze z miast. Kilka sterc śmieci, kilkanaście rozbitych posągów i nazwa. Gdzie są te okazałe ruiny, które nawet w średniowieczu rozrzucone po okolicy szacuje się na pół dnia drogi w każdym kierunku. Trudno uwierzyć, że kiedyś w tym miejscu kwitło wielkie miasto i trudno zrozumieć, jak to mogło się stać, aby zostało tak całkowicie wymazane. Now, the most spectacular discovery of all time Najbardziej zdumiewające, najpiękniejsze odkrycie wszechczasów, as far as ancient Egypt was concerned, jeśli chodzi o ten starożytny Egipt, was the discovery of Tutankhamun's tomb. to jest odkrycie grobowca Tutanchamona. I mean, the wealth of his tomb literally staggered the world, amazed the world. Odkrycie tego grobowca po prostu zatrzymało albo zaparło oddech całego świata. Now, I traveled from Luxor across the Nile River Ja podróżowałem z Luxoru przez Nil over to the scorching valley of the kings, do takiej, wiecie, strasznie gorącej Doliny Królów. and a more desolate place you wouldn't find anywhere else on earth. Jest to najbardziej opuszczone, najbardziej gorące miejsce na planecie. For most of the year, the temperature there is just really hot.
Przez prawie cały rok tam temperatura jest bardzo, bardzo wysoka. And it was down here that they made this wonderful discovery I tu dokonano niesamowitego odkrycia. of Tutankhamun's tomb. To jest Tutanchamona grobowiec. And you'll remember that it was Howard Carter, I pamiętacie, to był Howard Carter, who was financed by Lord Carnarvon in London, który był finansowany przez Lord Carnarvona, who in 1922 first discovered the tomb. który w 1922 roku pierwszy raz odkrył, prawda, ten grobowiec. And as they dug away the rubble, Pan? as they dug away the rubble, Kiedy oni kopali, wyrzucali pewne, prawda, śmieci, prawda, gruzy, they came across some steps oni natrafili na pewne schody. and they cleared it away and it led to a door. Kiedy je oczyścili, natrafili na pewne drzwi. And Carter chipped a small hole through the stone door. I Carter zrobił taką małą dziurkę w tych drzwiach, żeby zobaczyć, co jest z drugiej strony. And he looked in with the light of a candle. I on patrzał się przez tą dziurkę i miał taką latarkę. He was looking into the tomb chamber. On patrzył się, prawda, do tego pomieszczenia, prawda, grobowca. Lord Carnarvon had travelled 3 months across from London to be there. Lord Carnarvon podróżował z Anglii przez 3 miesiące, aby tam się znaleźć. And here was Howard Carter. He was looking in with the candle into the tomb chamber. A Lord Carter patrzył się do tego pomieszczenia z latarką. And finally, Lord Carnarvon said to him, I w końcu ten Lord mówi do niego: Howard, what do you see? What do you see? Howard, co ty widzisz? Co ty widzisz? And Carter said, A Carter powiedział: many wonderful things. wiele cudownych rzeczy. And that was about the greatest inaccurate statement of the century. Wiecie, i to był chyba największy, nie do końca właściwie powiedziane zdanie. Because just about everything they looked upon Dlatego, że wszystko, co tam widział, had the appearance of gold. było ze złota. Gradually, as their eyes became more accustomed to the darkness, Wiecie, kiedy jego wzrok przyzwyczaił się do ciemności, they saw gold-covered couches, on widział łóżka pokryte złotem, gold boxes, złote pudła, gold chests, złote krzesła. the greatest find of buried treasure Największy skarbiec, that modern man had ever seen. największe skarby, kiedykolwiek człowiek mógł zobaczyć, to były właśnie tam. You see, that the first room was filled to overflowing Wiecie, te pierwsze pomieszczenie było wypełnione po brzegi. with furniture and objects of every kind. Wiecie, różnego rodzaju przedmioty, prawda, meble, różnego rodzaju, wszystko, co możecie sobie wyobrazić. There standing guard beside the burial chamber Tam stały przed drzwiami do innego pomieszczenia takie 2 strażników. were 2 black and gold life-size statues of the king. To były 2 postacie wysokości normalnego człowieka, które emitowały króla. And beneath one of the couches A jedne z tych, prawda, tych siedzeń, czy takich leżajk, powiedzmy, they found this throne chair entirely overlaid with gold. znaleziono potężny tron cały ze złota. And on the back of the chair, A z tyłu tego krzesła, z tego tronu, you can see Mr. Tutankhamun widzimy tutaj pana Tutanchamena and his wife, Mrs. Tutankhamun, i jego żonę Tutanchamon. and she's giving her husband some very good wifely attention, it looks like. I ona po prostu pieści swojego męża, powiedzmy tak. As I guess all good wives do. Ja myślę, że tak właśnie żony dobre robią. Now, on February 18, Ale w lutym, 18 1922, lutego 22 roku, Howard Carter entered the third chamber. Howard Carter wszedł do 3. pomieszczenia. And he made another hole and he looked through. On zrobił znowu jeszcze dziurkę i znowu patrzył przez nią. And he realized that what they'd seen so far I zdał sobie sprawę z tego, że to, co widział do tej pory, was a mere nothing compared to what they're looking at now. to jest niczym, co on zobaczył teraz. For the whole chamber seemed to be filled with one large golden shrine. To, co zobaczył, to całe pomieszczenie wypełnione było jednym potężnym pudłem, skrzynią,
pokryta była cała złotem. So huge it filled the entire room. Była tak potężna, że wypełniała całe pomieszczenie. What he was looking at is that first shrine there. To, co on zobaczył, to jest na tym obrazie, to jest ta pierwsza skrzynia, ta wielka. They found it contained 4 shrines, On odkrył, że tam jest 4 inne, each fitting perfectly inside the other. które były włożone jedna w drugą, doskonale pasowały do siebie. 3 of them were completely overlaid with gold. 3 z nich były pokryte kompletnie szczerym złotem. And within the 4th shrine, A w czwartym, prawda, w czwartym tej skrzyni was this beautiful stone sarcophagus, był piękny sakrofag na górze, which still remains in Tutankhamun's tomb. który dalej jest właśnie tam zostawiony w tym samym miejscu na tym sakrofagu. And within this there were 3 coffins, A w środku były 3 trumny, each fitting perfectly inside the other. które doskonale jedna w drugą wchodziły i pasowały do siebie. You imagine being buried in a gold coffin. Wyobraźcie sobie być pochowani w złotej trumnie? Shaped in the very image of the king. Wiecie, to było właśnie shake, what do you mean? Or cast in the very image of the king, in the shape of the king. To, zrobione były po prostu dopasowane do jego ciała, według jego po prostu figury. Beautifully carved on top. Przepięknie ozdobione na zewnątrz. And it was inlaid with colored glass and precious stone. Były ozdobione różnymi drogocennymi kamieniami i różnymi rodzajami ozdobami. Now while each coffin was overlaid with gold, Wszystkie były pokryte złotem. the third, in which was the mummy, Trzecia, first one. Moment. This one. yeah. Well, it was made of solid gold, Ona zrobiona była ze szczerego złota, weighing 110 kilos. ważyła 110 kilo. Well, you can work out what that's worth today. Zastanawiamy się, gdybyśmy chcieli robić, ile ona by wartała dzisiaj. 110 kilos of solid gold. 110 kilo szczerego złota. Now here's Howard Carter. He's examining the 2 inner coffins. A tutaj jest pan Howard Carter, który egzaminuje trzecią złotą trumnę. And the one inside there is of solid gold. A jedna z nich jest, wszystkie z nich są ze szczerego złota. Just removing the lid was a job in itself. Żeby podnieść, prawda, te wieko, to była ogromna praca, żeby to zrobić. But when they removed it, Ale kiedy podnieśli ją i usunęli, they were looking at a man that hadn't been looked upon oni zobaczyli człowieka, na którego nie patrzono for 2,700 years. 2700 lat. Over his head was this beautiful death mask, Tam na nim była położona taka maska pogrzebowa, made of solid beaten gold. która była zrobiona z kutego złota. It's a priceless treasure Jest to rzecz, która nie ma ceny. of elaborate beauty and craftsmanship. Niesamowita, piękna rzecz i niesamowicie, jeśli chodzi o wykonanie, bardzo wysokiej jakości. Now, in the crowded old Cairo museum, A jeśli pójdziecie do tego bardzo popularnego muzeum w Kairze, there were 1,700 objects on display tam jest 1700 różnych obiektów wystawionych, out of more than 5,000 objects z 5000 obiektów, that Howard Carter removed from the tomb of Tutankhamun. które Kata wyniósł z grobu Tutanchamena. And because the old Cairo museum was so crowded, Dlatego, że te muzeum w Kairze było tak bardzo, prawda, popularne, the Egyptian government for the last 30 years egipski rząd przez ostatnie 30 lat have been constructing the new Grand Egyptian Museum. Egipski rząd po prostu wybudował muzeum, prawda, archeologiczne muzeum. It's just 1 kilometer from the pyramids. Jest on umieszczony 1 kilometr od piramid. This will be the world's largest archaeological museum, To będzie największe archeologiczne muzeum, and even the biggest museum in the whole world, nawet chyba największe na świecie. with over 90,000 square meters of floor space. 90 000 metrów kwadratowych podłogi. It will showcase 100,000 Egyptian artifacts. Będzie zawierał ponad 100 000 różnych elementów, różnych rzeczy, które pochodzą z grobowców.
And it will showcase all of the over 5,000 objects I będą tam pokazywane te wszystkie 5000 obiektów, that was removed from Tutankhamun's tomb. które zostały wydobyte albo zabrane z grobu Tutanchamena. Now in Tutankhamun's tomb, W tym grobowcu Tutanchamena every provision had been made for the afterlife of the king. tam znalezione zostały wszelkiego rodzaju rzeczy, które miały służyć im po śmierci w tym drugim życiu. Feathered fans to cool him. Wiecie, wachlarz, prawda, z piór. Model servants to serve him. Słudzy, którzy mieli mu służyć. All around with the gods. Wszyscy bogowie tam. Anubis, the jackal god of burial. I tu jest Bóg, który jest odpowiedzialny za pogrzeb. And the cow god Hathor. I Bóg krowa, cattle. And then there was this gold-covered canopic shrine. I już jest tam również taka skrzynia, która jest pokryta złotem. And inside this it held the king's bodily organs, mummified organs. A w tej skrzyni są umieszczone organy faraona w różnych pojemnikach. The shrine was protected by the scorpion goddess. A te skrzynie były strzeżone przez boginię Skorpiony. Yeah, her name was Selket. One nazywały się Selket. It was believed that she helped to revive the dead. Wierzyli, że one właśnie pozwolą, prawda, ożywić tych umarłych. And to introduce the dead into the afterlife. I one będą ich wprowadzać, tych umarłych, do życia po śmierci. Inside was an alabaster shrine. A wewnątrz tej skrzyni były alabastrowe słoiki. And inside that were these 4 golden canopic sarcophagi. A wewnątrz były 4 złote golden Sarcophagi. Takie sarkofagi. You see, when they preserved a man, kiedy oni po prostu zabezpieczyli człowieka, they would take out his internal organs. Oni zabierali z ciała te wewnętrzne organy And mummify them. I oni je mumifikowali. And they were placed in these golden sarcophagi. I oni je umieszczali w tych właśnie złotych sarkofagach. Now this was the greatest discovery of buried treasure ever found. To było największe odkrycie skarbów, które kiedykolwiek zostało znalezione. They even put on Tutankhamun his golden thongs. Nawet dali mu tam do tego grobowca złote laczki. And on his finger and toes there was these gold caps. I takie, wiecie, nie wiem jak to nazwać, na palce nakładali złote jakby takie nasadki. Now after seeing with my own eyes, kiedy widzimy to na własne oczy, something of the incredible wealth of ancient Egypt, te niesamowite bogactwo starożytnego Egiptu, I can appreciate the tremendous conviction. Ja po prostu pochwalam albo jestem zdumiony tym ogromnym przekonaniem, that Moses must have had, że Mojżesz mógł to turn his back on the glory and the gold of that mighty empire. Mógł po prostu odwrócić się plecami do tego wszystkiego, co było tak potężne i bogate. In fact, it says here in the biblical record, a tak naprawdę w biblijnym zapisie jest napisane, że przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przymijającej rozkoszy grzechu. Now let me show you something else about Egypt. Pozwólcie, że coś wam pokażę jeszcze z Egiptu. That is so amazing. Jest to coś szczególnie takiego niesamowitego. So incredible. Coś niesamowitego. That if I hadn't seen it for myself, że gdybym nie zobaczył na swoje oczy, I would hardly have believed it to be true. Byłoby mi ciężko uwierzyć, że to jest prawdą. When you visit the Cairo Museum, kiedy odwiedzacie muzeum w Kairze, you see right out front of the door, zobaczycie tuż przed głównymi drzwiami, wejściem, this pond. Taki mały basen. And it has papyrus reeds growing in it. I tam w tym basenie rosną rośliny papirusa. So I asked my guide, zapytałem się mojego przewodnika, why have they got this pond of papyrus here? Dlaczego ten basenik tutaj z tymi papirusami właśnie jest tutaj? And he explained that this is how ancient Egypt got its wealth. I to on mi wytłumaczył, że właśnie ze względu, na ten papirus
Egipt stał się tak sławnym. Because when you go into the museums, Kiedy idziecie do muzeum, you're just literally astonished by the amount of gold you see. wy jesteście zdumieni, prawda, tą ilością potęgi złota, który tam jest. Well, he explained to me that the ancient Egyptians Ale wytłumaczono mi, że starożytny Egipt were the first people in the world to make paper. byli tymi pierwszymi, którzy uczynili papier. And they traded this paper all around the ancient world. I oni handlowali papierem tym wokół całego świata. Now you'll understand such a advanced technology this was. Musisz sobie wyobrazić, jak bardzo zaawansowaną technologią to było, aby wyprodukować papier. You all remember when there was no internet. Pamiętajcie, to wtedy nie było internetu. Yeah, you remember that? Pamiętacie to? Yes. Czy pamiętacie, kiedy nie było, przepraszam? Well, the development of paper by the ancient Egyptians Wiecie, wyprodukowanie papierów w starożytnym Egipcie changed the ancient world like the internet has changed the modern world. zmieniło ówczesny świat, tak jak internet zmienił nasz świat. Back in those days they were using clay tablets W tamtym czasie używano glinianych tabliczek and a very cumbersome writing system i taki, wiecie, dziwny sposób pisania. called cuneiform. Kilofon nazywał się. But paper revolutionized trade and commerce all over the world. Ale papier zrewolucjonizował ten sposób pisania, przekazywania informacji. Everybody wanted paper all around the Mediterranean Wszyscy world. chcieli mieć papier wokół całego świata i wokół Morza Śródziemnego. And Egypt dominated the market. A Egipt po prostu panował na tym rynku. It made them filthy rich. I to uczyniło go niesamowicie bogatym. So the museum has placed this papyrus right out front. Dlatego muzeum, dyrekcja muzeum ten basenik ustawiła tuż przed muzeum, To let tourists and visitors to Egypt aby dowiedzieli się turyści, którzy odwiedzają, prawda, muzeum, see where the ancient wealth came from. skąd bogactwo Egiptu się zaczęło i powstało. So they skinned the reeds and they soaked them. Oni po prostu obierali ten papirus z skórki i go plaszczyli, Cut them in the strips, cięli go na paski and then they sort of crisscrossed them. i po prostu je splatali, jakąś tak matę się robi. They put a cloth over them and put a heavy stone on it, Kładli na to materiał, później ciężar na to and they laid them out to dry. i zostawiali to, aby to wyschło. It's the best paper the world has ever known. Było to najlepszy papier na świecie, jakikolwiek kiedy był. They're pulling them out of the tombs 3,000–4,000 years old. To wyciągnęli z grobu Tutanchamona 4–5 tysięcy lat wcześniej. And they're as still good as the day they were written on. I on jest dalej dobrym do pisania dzisiaj. Now the interesting thing is Interesującą rzeczą jest to, that there were multiplied millions of these papyrus reeds. excuse me? There were millions of these papyrus reeds Że miliony tych roślin papirusowych growing in the River Nile, rosło nad Nilem, all around the waterways. wszędzie tam, gdzie była woda. I mean, it just grew naturally. To było po prostu naturalne. They also cultivated it. I oczywiście dbali o to, But you can travel the Nile from the top to bottom in Egypt today. ale dzisiaj możecie podróżować w Egipcie od początku do końca Egiptu And you won't find a single blade of papyrus i nie znajdziecie pojedynczej rośliny papirusa, growing naturally anywhere in Egypt. który by rósł naturalnie w Egipcie. It's become extinct. Po prostu zniknął. Now this is Dr. Rajab's pharaonic village in Cairo. To jest doktor, what his name? Rajab. Rajab. He's an Indian fellow. On jest Hindusem. It shows tourists what life was like on the River Nile. On pokazuje turystom, jak wyglądało życie na Nilu, back in ancient Egypt. w tym starożytnym Egipcie. Yeah. So they made boats out of papyrus. A więc on uczynił łódkę z papirusu. Because there's very little wood. Dlatego, że tam jest bardzo mało drzewa. And outside the pharaonic village I na zewnątrz tej wioski is a model of 4 Hyadales papyrus boat, Ra-1. Tam jest model łódki Lard Ra-1. You might remember this fellow. Może pamiętacie tego człowieka. He built a massive papyrus boat. On zbudował potężną łódź z papirusu. And he wanted to sail it from Egypt across the Atlantic. I on płynął z Egiptu
przepłynął Atlantyk. to demonstrate that the ancient Americas I udowodnił, że ci starożytni pierwsi Amerykanie, may have received some of their culture and so on from ancient Egypt. że mogli oni otrzymać pewne, prawda, rzeczy od Egiptu, od Egipcjan. You can go to Mexico today and there are pyramids down there. Możecie udać się dzisiaj do Meksyku i tam znajdziecie piramidy. Now, so he had this idea that this is where the ancient Americas got some of their knowledge from. To on chciał udowodnić, że ci pierwsi, prawda, dawniejsi Amerykanie mogli też czerpać pewne wiadomości od Egipcjan. Now, while he built the boat in Egypt, kiedy on budował tą łódź w Egipcie, he had to get 500 bales of papyrus. On sprowadził 500 bajli papirusu shipped in from Ethiopia, further up the Nile. Z Egiptu, z górnego gdzieś tam, prawda, Nilu. Because there was no papyrus in Egypt. Dlatego, że nie ma papirusu w Egipcie. Now it reminded me of a statement. To mi przypomina pewne stwierdzenie. Of what one of the Bible prophets said. Jeden z proroków powiedział tak. During the greatness of Egyptian power. Wtedy, kiedy Egipt był potęgą. Isaiah the prophet wrote this. Izajasz prorok napisał tak. In the 8th century before Christ. W 8 wieku przed Chrystusem. Zniknie wszystko, to znaczy papirus, sitowie na brzegu Nilu i wszystkie zasiewy nad Nilem uschną. Zostaną rozwiane, nie będzie ich. Now that is literally true today. I to wypełniło się literalnie dzisiaj. When the prophet said that in his day, kiedy ten prorok mówił to w jego czasach, it would seem as stupid and crazy. Wyglądało to na głupie i niepoważne. If I were to say, gdybym ja powiedział, all the pine trees will be no more and die out in Poland. Że wszystkie drzewa, prawda, świerk, sosna znikną z Polski. All I've ever seen in Poland. Nie będę widział ich. When it comes to trees so far, kiedy ja patrzę się na prawda, dzisiaj na is a whole heap of pine trees. Wszędzie są te drzewa rosną. We don't have any in Australia, not many do. My w Australii, yeah, we've got some, but not many. Yeah. Mamy w Australii też, ale nie tyle. You see, papyrus was the great natural resource of ancient Egypt. Papirus był naturalną rośliną w Egipcie. They traded their paper for gold. Oni zamieniali papier na złoto and other commodities around the ancient world. I na inne produkty w tym starożytnym świecie. Now please listen to an amazing admission that Thor Heyerdahl had to say. Posłuchajcie tego stwierdzenia, który ten człowiek po prostu napisał. He said this concerning the papyrus reeds. On to napisał, jeśli chodzi o te papirusowe rośliny. In his book called the Ra Expeditions. W książce Wyprawa Ra. Listen. Faraon leży w grobie w łodzi z trzciny papirusa, namalowanych na kamiennych ścianach. Kamień i trzciny. Kamień na pustyni i trzcina na brzegu Nilu. Kamień i papirusowe stroiki były darem natury dla narodów z nad Nilu. Kamień został przetransportowany na papirusie i łódź i papirus zostały uwiecznione w kamieniu. Kwiat papirusa pojawia się ciągle w sztuce starożytnego Egiptu. Był on symbolem narodowego górnego Egiptu, ale to było dawno temu. Papirus nie rośnie dzisiaj w Egipcie. Jest mnóstwo kamieni. Jeśli chcesz zbudować piramidę, ale nie na tyle papirusu, aby zbudować pływającą zabawkę. Papirus zniknął z Egiptu, nikt nie wiedział dlaczego. Bogowie zabrali z powrotem jeden ze swoich najstarszych darów, tak jakby był on po prostu wycięty z korzeniami. Now, ladies and gentlemen, Panie i panowie, you can travel from one end of the Nile to the other. Możecie podróżować z jednego końca na drugi koniec Nilu. And the papyrus reed, which grew so abundantly, i roślina papirusa, która rosła w takiej wielkiej ilości w Egipcie, as ancient Egypt's greatest natural resource, jako największy egipski, prawda, produkt, is virtually extinct today. Dzisiaj wyginął kompletnie. Yet you can go further up to Nile. Możecie iść trochę dalej Nilem. And if you were to visit the Nile in the country of Uganda, kiedy będziecie odwiedzać państwo takie jak Uganda na Nilu, the papyrus reeds grow in great abundance. Wiecie, tam papirus rośnie w wielkiej ilości. But there's none in Egypt. Ale nie ma nic w Egipcie.
Now, in the small waterways of the Pharaonic village, Wiecie, w takim małym miejscu, gdzie jest trochę wody, you can see a lot of papyrus growing there. tam widzicie sporo papirusu. To show tourists what it used to be like, Oni pokazują, jak to wyglądało all over the Nile. wszędzie na Nilu. So I asked our guide, Ja zapytałem się mojego przewodnika, does the papyrus here grow naturally? czy ten papirus tutaj rośnie naturalnie? And they told me, no, it doesn't. On powiedział nie. It lasts a year or two and then it dies out. On tutaj rośnie rok albo dwa, a później umiera. So the Pharaonic village has to continually import it and replant it. Ta wieś Fartonik, oni co 2 lata muszą na nowo sadzić ten papirus. Now look at what this researcher says in his book on plants in the ancient world. Zobaczcie, co ten aktor mówi w swojej książce. Tak bardzo niezwykłe, że papirus całkiem wyginął w Egipcie. Let me share with you one or two more ancient prophecies concerning Egypt. Chciałbym z wami się podzielić jeszcze jednym albo 2 proroctwami, które dotyczą Egiptu. Now when the Bible prophets like Isaiah and Ezekiel lived, Kiedy prorok Izajasz i Ezekiel żył, Egypt was then so ancient Egipt był tak starożytnym, that she boasted a longer line of kings że on miał najdłuższą linię królów, than did any other nation. jak żadne inne królestwo. To Ezekiel, the settling of Egypt, to Ezekiel, Dla Ezechiela the settling of Egypt or the być tam w Egipcie, mieszkać, was as ancient as the beginning of the Christian religion is to us. to jest tak, wiecie, jak dla nas chrześcijaństwo dla nas. To the prophets of his day in 600 BC, Prorok, który żył 600 lat przed Chrystusem, they knew Egypt as the granary of the world. on znał Egipt jako, wiecie, ten, który karmił, prawda, ówczesny świat. I mean, Egypt was a leader in science. Egipt, który był, prawda, przewodził, prawda, w nauce, A leader in the arts, prawda, w artyzmie, in w sztuce, luxury and magnificence. w tym wielkości pod każdym względem. It was a leader in civilization and knowledge. On był liderem w cywilizacji i wiadomościach. She had the unity and the greatness, On miał jedność i wielkość. the calm majesty of conscious power, Wiecie, oni byli świadomi, oni po prostu byli wielkimi. and the grandeur of great age. Grandeur, what do you mean? The greatness of the power of great age. Wiecie, i oni mieli, oni po prostu byli wielkimi w swoim czasie. Her future looked bright and prosperous. Ich przyszłość wyglądała wspaniale i obiecująco. Nevertheless, at a time when all other men Bez względu na innych ludzi, would have predicted for Egypt unending prosperity, którzy, prawda, prorokowali dla nich nieskończoną, prawda, przyszłość, Ezekiel wrote down the words of his God. Ezechiel pisał w swojej księdze takie słowa. Ręką cudzoziemców spustoszę kraj i wszystko, co go wypełnia. Ja, Pan, to powiedziałem. I książąt z ziemi egipskiej już nie będzie i ześlę lęk na ziemię egipską. Now the prophet had the boldness to declare Ten prorok miał odwagę powiedzieć, that no native prince że nie będzie żadnego księcia egipskiego, would ever again sit on the throne of Egypt. nigdy więcej, który zasiądzie na tronie Egiptu. And although Egypt boasted the longest line of kings, Mimo to, pomimo, że prawda, Egipt szczycił się najdłuższą, prawda, linią królów na ziemi, of any nation on this earth, nie było podobnego królestwa na ziemi. for the last 2,500 years, Przez ostatnie 2350 lat every king that has sat on the throne of Egypt każdy król, który zasiadał na tronie Egiptu, has been a foreigner, był obcokrajowcem. right down to its last king, Do ostatniego króla, King Farouk. król Neferup, He was of Albanian line. on pochodził z Albanii. You see, against the Egyptians came the Babylonians. Pardon? Against the Egyptians came the Babylonians, or invaded the Babylonians. Yes. Again, where is the place? Against the Egyptians.
Przeciwko Egipcjanom wystąpili Babilończycy. Yes, then came the Persians. Później Persowie. Then the Romans. Później Rzymianie. Then the Muslims. Muzułmanie. Then the British. Brytyjczycy. Then the Arabs. Arabi. The Persians had conquered Egypt. Persowie pokonali Egipt. And the 27th dynasty in Egypt 27. dynastia Egiptu was not an Egyptian dynasty. nie była egipską dynastią. It was a Persian dynasty. Była to perska dynastia. Then the Egyptians rebelled against the Persians. Wtedy prawda, zbuntowali się przeciwko perskiej dynastii Egipcjanie. And the Egyptians came back on the throne for dynasty 28 to 30. Wtedy Egipcjanie wrócili z powrotem na tron 28 i 30 dynastii. It only lasted about 40 years. I oni pozostawali na tronie przez 40 lat. And the last Egyptian king I ostatni król egipski was Nectanebo II był to Nektobyn II of the 30th dynasty. 30 dynastii. And then dynasty, the last dynasty, number 31, I ostatnia dynastia, 301, was again a Persian dynasty. Była perską dynastią. After that came the Greeks. Potem przyszli Grecy, Then the Romans, and później Rzymianie all the way down through all the foreigners. I wszyscy inni obcokrajowcy. Notice what the archaeologist George Rawlinson said. Zobaczcie, co jeden z archeologów Rawlinson powiedział. W ten sposób zginął ostatni z długiej linii faraonów, która począwszy od Menesa rządziła Egiptem jako wielka, niezależna monarchia przez co najmniej 20 wieków. Now the prophet said there would be no more a native prince. Prorok powiedział, że nie będzie więcej lokalnego księcia On the throne of Egypt. na tronie Egiptu. And you don't even have to believe the Bible Nie musicie nawet wierzyć Biblii, to accept this truth. aby zaakceptować tą prawdę. Because a fact is a fact. Dlatego, że fakty są faktami. There have been no Egyptian kings Nie było więcej egipskiego króla for 2,500 years, przez 2,5 lat, exactly as the prophet predicted. dokładnie jak prorok przepowiedział. I find that astounding. Ja to znajduję niesamowite. I'm amazed by these predictions of the Bible Jestem prophets. zdumiony tym proroctwem. Listen as Ezekiel continues his prediction. Zobaczcie, co Ezechiel dalej mówi. Między innymi królestwami będzie najpodlejsze, a nie wyniesie się więcej nad inne narody i umniejszę ich, aby nie panowali nad narodami. You see, as foreign kingdoms came and invaded Egypt, Wiecie, kiedy inne narody najechały Egipt, Egypt's power declined lower and lower. Moc, siła, prawda, wielkość Egiptu malała i malała i malała. As the prophet said, it would become a lowly kingdom. Tak jak prorok powiedział, że te królestwo będzie bardzo małe. Now let me tell you, when you visit Egypt, Kiedy wy odwiedzacie Egipt, the Egyptian people are beautiful people. Egipcjanie są wspaniałymi ludźmi. They're very hospitable. Oni bardzo są gościnni. They love tourists. Kochają turystów. I mean, that's their source of income. Dlatego, że to jest ich rodzaj zarobku. But do you know that nearly 50% of Egypt's 90 million people Czy wiecie, że prawie 50% Egipcjan, to jest 90 milionów ludzi, live in poverty, żyje w biedzie, with 26% in extreme poverty. a 26% w naprawdę ekstremalnej biedzie. 31% of children under 5 suffer from malnutrition. 31% dzieci poniżej 5 roku życia cierpi na niedożywienie. 50% of the population 50% populacji live on $2 US a day. żyje za $2 dziennie. It's become a lowly kingdom. Stanie się bardzo ubogim, niskim królestwem. But the people are beautiful. Ale ludzie są wspaniali. This is the markets we walk through. To jest rynek, przez którego przechodziliśmy. And you know, when the ladies get their shopping, they carry it home on their heads. Kiedy kobiety robią zakupy, noszą to na swojej głowie. Here's a local baker. A to jest piekarnia lokalna. Selling his bread on the street. Sprzedają swoje produkty na ulicy. But I don't think I'm going to buy this loaf. A ja myślę, że ja nie kupiłbym tego właśnie, tej bułki. Here's the local butcher delivering the meat. A to jest lokalny rzeźnik, który dowozi, prawda, produkt do sklepu.
You've got to be careful what you eat over there. Wiecie, musicie być ostrożni, co jecie tam. Donkeys, by the way, they're the four-wheel drives of Egypt. A te osiołki to są takie, wiecie, four-wheel drives, takie zwierzęta do wszystkiego. They carry or they tow just about anything. One wiozą, ciągną wszystko, co jest możliwe. Sometimes they get a rest and the kids play on them. Czasami odpoczywają, kiedy dzieci się bawią z nimi. The prophet said, Prorok powiedział, i strącona będzie pycha mocy jego i będą spustoszeni na inne ziemie. Spustoszone, a miasta ich nad inne miasta poburzone będą. Gdyż obrócę ziemię egipską w spustoszenie, a ziemia będzie wypróżniona z pełności swojej. the sun may have gone down on Egypt's past glory. Słońce może zachodzi nad wspaniałością, prawda, Egiptu. But the glory of the old book of books Ale chwała księgi nad księgami still shines in all its brilliance dalej świeci swoją wspaniałością in our modern age. w obecnym czasie. Amazing predictions of biblical prophets Niesamowite przepowiednie biblijnych proroctw. have stood the test of time. One wytrzymały próbę czasu. Their words have come true in every detail. Jej proroctwa, słowa wypełniły się i są prawdziwe w każdym detalu. The evidence of archaeology for the last 150 years Przepowiednie prorocze przez ostatnie 150 years, Yeah. przez ostatnie 150 lat, right across the Bible lands of the Middle East na przełaj, prawda, ziemi i Dalekiego Wschodu has demonstrated time and time again pokazuje raz za razem, that the history and the predictions że historia i przepowiednie of the old book of books tej starej księgi nad księgami, are indeed trustworthy and reliable. one są wiarygodne i prawdziwe. A skeptical New York journalist Sceptyczny nowojorski ten journalist, to jest dziennikarz, by the name of Werner Keller. he wrote this book, On napisał tą książkę The Bible as History. Biblia jako historia. Listen to what he said. Zobaczcie, posłuchajcie, co on powiedział. Te odkrycia zapierające dech w piersiach, których istota jest niemożliwa od razu do uchwycenia, zmusza nas do rewizji poglądów na temat Biblii. Wiele wydarzeń, które wcześniej traktowano jako opowieści pobożnych, musi teraz być uznana za fakty historyczne. Now, Dr. Nelson Glueck, Dr. Nelson Glueck, he was an American born of German parents. on to jest Amerykanin, który, prawda, pochodzi rodzice z Niemiec pochodzą. He became an expert archaeologist, On stał się ekspertem archeologii an expert on ancient pottery and dating. i on był ekspertem od starożytnych naczyń i różnego rodzaju rzeczy, których go używali na co dzień. He identified over 1,500 archaeological sites. On po prostu opisał ponad 1500 archaeological sites. 1500 różnych, prawda, miejsc. Listen to what he wrote in his book. Zobaczcie, co on napisał w swojej książce. Żadne odkrycie archeologiczne nigdy nie obaliło tekstu biblijnego. Now that is a very big statement for him to make. Wiecie, to jest bardzo wielkie, że tak powiem, stwierdzenie, które on powiedział. You know, in a time where people were scoffing about the historical reliability of the Bible. Wiecie, kiedy inni zaprzeczali i po prostu podważali historyczność Biblii. This man says not a single archaeological discovery On powiedział, że nawet jedno pojedyncze odkrycie has gone against everything the Bible has written. nigdy nie obaliło, nie zaprzeczyło tekstu biblijnego. He continues. On dalej mówił, dokonano dziesiątek znalezisk archeologicznych, które w wyraźny sposób lub w dokładnych szczegółach potwierdzają historyczne stwierdzenia zawarte w Biblii. Well, finally, people sometimes ask me, Czasami ludzie pytają mnie, what do you think is the greatest contribution of biblical archaeology to our world? jaka jest największa korzyść z archeologii biblijnej dzisiaj na świecie? I think there are two. A ja myślę, że są dwie. Number one, archaeology has helped to restore history. Po pierwsze, archeologia pomaga odbudować historię. It helps us to reconstruct the past. Ona pomaga nam zrekonstruować przeszłość.
And a second thing archaeology does, A drugą rzecz, którą archeologia czyni, it has helped to restore the credibility of the Bible story. pomaga nam odbudować wiarygodność historii biblijnych. Now, for over 35 years, Ponad 30 lat, this book has captivated my attention. ponad 35 lat ta księga po prostu bardzo mnie interesuje i bardzo zajmuje. I find this book to be an amazing book. Ja znajduję, że ta księga jest niesamowitą księgą. And its ancient prophecies, Tam są zawarte starożytne proroctwa. they are wonderfully simple One są po prostu cudownie proste and simply wonderful. i po prostu cudowne. Ladies and gentlemen, Panie i panowie, I trust you will continue to join us ja mam nadzieję, ufam, że będziecie z nami on this amazing discoveries adventure. w tej podróży, w tych cudownych, niesamowitych odkryciach. Because tomorrow afternoon, Dlatego, że jutro po południu I have an even greater program to share. mamy nawet chyba jeszcze większy program niż dzisiaj. We are going to travel to Jordan, Będziemy podróżować do Jordanii. and we're going to visit the ancient city of Petra, My odwiedzimy starożytne miasto Petra. a city that was lost to the Western world Miasto, które zostało zgubione, zapomniane przez zachodni świat for over 1,000 years. ponad 1000 lat. Petra today is Jordan's #1 tourist attraction. Petra jest, w Jordanii jest pierwszym na liście obiektem turystycznym. And you know what? Wiecie co? Zygmunt and I have done this, 3 times? Well, this is the 3rd time, right? To, co my teraz robimy to 3. raz. And Zygmunt said to me last time, Ja ostatni raz powiedziałem pastorowi, when we went to Bydgoszcz, kiedy byliśmy w Bydgoszczy, Mark, I want to see something that what we're sharing in these meetings. ja chciałem coś zobaczyć, co my się dzielimy z innymi ludźmi. So after the meetings, we went to Turkey for 10 days Po naszych wykładach w Bydgoszczy udaliśmy się do Turcji and visited the biblical sites there. i tam odwiedziliśmy biblijne różne miejsca. And after these meetings, A po tych spotkaniach, guess where we're going? zgadnijcie, gdzie pojedziemy? Gdzie? Do Jordanii. Jordan. We're going to Jordan. Tak, jedziemy do Jordanii. If anyone wants to come with us, Jeżeli ktokolwiek chce z nami jechać, sell your car, sell your fridge, sprzedajcie swoje lodówki i samochody, buy a ticket and come along. kupcie bilet i chodźcie z nami. So we'll have a good time tomorrow as we go to Petra. Jutro będziemy mieli wspaniały czas, kiedy udamy się do Petry. And then on Monday night, A w poniedziałek wieczorem we're going to have a look at the Dead Sea Scrolls. będziemy rozważać na temat zwojów z nadmorza martwego. We're going to ask the question, can the Bible be trusted? Zapytamy się pytaniem, czy możemy Biblii zaufać. And we're going to look at a tremendous biblical prophecy. I będziemy, po prostu czytać o niesamowitym proroctwie biblijnym, But was fulfilled by a great king of ancient history. który wypełnił starożytny król w historii. And then Tuesday evening, we're going to Babylon in Iraq. A we wtorek udamy się do Babilonu, do Iraku. And we're going to investigate the dream I będziemy, zastanawiać się nad snem, that the famous 6th century BC king Nebuchadnezzar który niesamowicie wielki król VI wieku przed naszą erą, Nabuchodonozor, he had this dream that revealed the future for 2,500 years. miał sen, którego Bóg mu dał, który odkrywa historię przez wieki. So we've got an exciting journey ahead. A więc mamy niesamowite, wydarzenia przed nami. So do your best to free up your time. A więc zróbcie to, co możecie najlepszego, abyście mieli ten czas. Bring your friends. Przyprowadźcie swoich przyjaciół. If you get a bit tired, bring a sleeping bag and a pillow. Jeżeli jesteście trochę zmęczeni, przynieście poduszkę, And come along and enjoy every ale single meeting. przyjdźcie, sami i bądźcie uczestnikami tych wydarzeń. So until tomorrow afternoon, A więc do momentu, kiedy jutro się spotkamy, from the people of Egypt od ludzi z Egiptu and from me, i ode mnie, thank you for being a wonderful audience. dziękuję za to, że byliście wspaniałą publicznością. God bless you all. Niech was Pan błogosławi.